Witam Was. Dzisiaj jest 7 stycznia. Ten piękny te piękne niedzielne popołudnie. Wybieramy się do Muzeum RAF-u. Gdzie to jest, Zosia? Nie wiem. No dobra, nie wiadomo gdzie. Do Muzeum RAF-u. I chciałbym Wam pokazać trochę historii, jak Wielka Brytania walczyła o swoją suwerenność, niepodległość, w tym i także polskie jednostki RAF-u, i chciałbym Wam trochę o nich opowiedzieć dzisiaj. Znajdujemy się teraz po drodze, zatrzymaliśmy się w pięknej miejscowości Ashby de la Zouch. Zaraz Wam sfilmuję. Żona tutaj chciała zrobić zakupy, ale większość tych sklepów, jakże jestem niezmiernie rozczarowany, jest pozamykana. No tak mi przykro z tego powodu, że szok. Ashby de la Zouch to jest malownicza miejscowość w Anglii. Jest niezwykle rzadka nazwa jak na Anglii. Ta rzadka nazwa ma podwójne źródło. Słowo Ashby jest pochodzenia anglo-duńskiego i oznacza jesionową farmę. Duńskie przyrostek by oznacza osada farma. Dodatek de la Zouch jest z pochodzenia francuskiego i oznacza szlacheckiego właściciela pochodzenia francuskiego de la Souche, który objął tę farmę w XII wieku i dlatego jest ta nazwa. Niestety jeden sklep się ostał otwarty, z czego się niezmiernie cieszę, i to widać moją radość na twarzy. No i nareszcie dotarliśmy do Muzeum Royal Air Force. Tam mamy wejście, będziemy musieli wejść. Trochę późno przybyliśmy, ale postaram się tam zmienić. Tak wygląda wejście do muzeum. Pięknie nowoczesne. Zobaczymy jak się. To jest chyba ta Katarina. Jest CCCP, Gagarin, Port Kosmosu. Tu mamy samoloty odrzutowe FD-2, które były w służbie od roku 1954 do 1966 roku. Osiągał maksymalną prędkość 1850 km na godzinę. Piękna maszyna, piękne linie. Tutaj widzicie słynnego meteora, który był w służbie od roku 1954, który służył w latach 1954 do 1955. Była to niezbyt udana konstrukcja.
wielkie silniki odrzutowe. Tutaj widać przekrój ogona samolotu. To jest drugi samolot. To jest właśnie ten, który tutaj widzimy. Jest to Short SB5 WG768. Nazwa Short, bo jest krótki, jak na samolot. Jest to prototyp taki testowy. Nie był on używany w służbie, na nim tylko testowano nowe jakieś rozwiązania, widzę. Tu mamy potężną maszynę TSR XR 220. Bardzo potężna maszyna. Zobaczcie, na cztery silniki Martin Lockheed. Tutaj widać pod plastikową pokrywą turbiny, jaka to skomplikowana maszyna. No jest to potężna maszyna, widać, że ma naprawdę moc i czuć tą moc tutaj, oglądając ten samolot z boku. XR220, tu jest oznaczenie tego właśnie samolotu. Ma skrzydła w kształcie delta. A tutaj mamy samolot Hawker, który mógł być tankowany w powietrzu. Teraz wchodzimy do mojej ulubionej części, do samolotów, które uwielbiam, a mianowicie z I i z II wojny światowej. Tutaj zobaczymy w tej części. Tutaj akurat znajdują się samoloty w tej części. Samoloty z I wojny światowej. Tam widzieliście, nagrałem wam owiewki, jakie stosowali piloci w tych maszynach. Są to raczej prymitywne konstrukcje, ale jak na tamte czasy były już dość zaawansowane. Tu są dwupłatowce.
To jest Sopwith Strater, samolot dwupłatowy. Tu mamy Sopwith Pup, który też jest samolotem dwupłatowym. Zobaczcie, wszystko to jest zrobione z płótna i drewna. Są to drewniane samoloty, drewniane konstrukcje. Tutaj mamy jedną z legend II wojny światowej. Jest to Hurricane 2C. Tutaj widzimy podłączenie elektryczne, jakie stosowali wtedy w czasie II wojny światowej. Silnik Merlina 28, 12-cylindrowy, chłodzony cietrzą, czyli wodą. Jak na owe czasy była to dość silna konstrukcja, silna maszyna. A tu następna piękna maszyna, choć widzicie jakie ma swastyki na skrzydle. Jest to Messerschmitt 109E. Jedna z legend, jeden z najlepszych samolotów II wojny światowej, którymi Niemcy naprawdę dysponowali. Gdyby Niemcy mieli silne zaplecze, tak jak Wielka Brytania miała u siebie, że mechanicy przez 24 godziny na dobę naprawiali te samoloty, mieli dostęp do części, do paliwa, to kto wie, jakby się losy II wojny światowej potoczyły. Tutaj następny niemiecki samolot, Focke-Wulf FW 190. Piękna maszyna, aczkolwiek może konstrukcja niezbyt udana jak na tamte czasy. Proszę zobaczyć, to jest maszyna Defiant Mk1. Jest to jeden z pierwszych bombowców i zobaczcie na tą szachownicę. Na tym latali nasi polscy piloci bombowi. Silnik miał Rolls-Royce'a Merlin 3, szybkość około 487 km, zasięg około 1370 km, to jest około 850 mil. Mógł przenosić ładunek około 3787 kg. No to dość sporo bomb mógł mieć na swoim pokładzie. W czasie II wojny światowej ta maszyna
była na początku II wojny światowej, w ogóle przez całą II wojnę światową, dość miała niezłe osiągły jak na dwupłatowca. Tutaj widzimy karabiny pod skrzydłami. Tutaj miał karabiny w kokpicie synchronizowane ze śmigłami, że mógł strzelać dokładnie w czasie lotu. Tam jest druga. Tutaj jest japoński samolot Mitsubishi K146. Tutaj jest. Japończycy mieli dość specyficzne podejście. To jest morski akurat samolot do misji samobójczej. Była to jedna wielka bomba. Była jedna wielka bomba, którą rzucali z samolotu. Tutaj mamy bombowce Junkersa. Też silne maszyny, też jak na tamte czasy bardzo zaawansowana technologia. To jest Messerschmitt 410 U2. Jedna z niewielu nieudanych konstrukcji Messerschmitta. Była to zawodna konstrukcja w czasie II wojny światowej. Piloci narzekali, że jest mało sterowna, że po prostu jest zbyt wolna i po prostu jest niewygodna w pilotażu. Jeden z legendarnych samolotów de Havilland Mosquito, jeden z bombowców, który też dość dużą rolę odegrał w czasie II wojny światowej. To jest Avro Lincoln B2. Zobaczcie, jakie ma wielkie łoże bombowe. Tak. Mógł on unieść 37 200 kg. Potężna maszyna. Potężne silniki Merlina. Mamy pierwszy samolot odrzutowy na świecie. Niemcy wypuścili ten samolot, jest to Messerschmitt ME-262. Niemcy wypuścili go pod koniec wojny. Gdyby został on skonstruowany o parę lat wcześniej, kto wie, jaki przebieg wojny mógłby być. Kto wie, czy Niemcy nie wygraliby wojny za pomocą przez rozwinięcie tej konstrukcji. Jest to jeden z pierwszych samolotów odrzutowych. Miał zadziwiającą szybkość jak na tamte czasy, około 700 km na godzinę. To jak na tamte czasy, gdzie samoloty średnio osiągały około 400 do 390, 500 to już była góra, to ten miał kolosalną przewagę szybkości. Fakt faktem, że bardzo szybko tracił paliwo i starczało mu na 3 do 5 minut lotu.